Produkty zbożowe, pomimo obecnych w nich węglowodanów, mogą być wysoce prozdrowotnymi elementami w diecie. I tak też jest w przypadku płatków owsianych. Dziś przybliżę Państwu, jakich korzyści zdrowotnych można oczekiwać po ich spożyciu i z czym warto je połączyć, aby jeszcze bardziej zyskał na tym nasz organizm. Najpierw dwa słowa, co takiego sprawia, że płatki owsiane poprawiają zdrowie na wielu płaszczyznach. Otóż ich walory zdrowotne wynikają z obecności dwóch wyjątkowych składników. Pierwszym są beta-glukany, czyli rozpuszczalna frakcja błonnika pokarmowego. Jest to dość unikalny składnik, bo poza płatkami owsianymi występuje w niewielu produktach spożywczych, w tym głównie w płatkach jęczmiennych i grzybach. W jednej z polskich prac naukowych możemy przeczytać wprost, że ze wszystkich rodzajów błonnika korzyści zdrowotne wynikające ze spożycia beta-glukanu zostały udokumentowane najobszerniej. Te słowa potwierdzają, że beta-glukany są bardzo cennym składnikiem diety. Drugim istotnym składnikiem płatków owsianych odpowiedzialnym za ich wpływ na zdrowie są awenantramidy. Są to silne przeciwutleniacze z grupy polifenoli. Literatura fachowa wskazuje, że awenantramidy mają nawet o 20% wyższą aktywność przeciwutleniającą niż witamina E. Wobec tego mają one zdolność do neutralizowania wolnych rodników, których nadmiar w naszym ciele jest jedną z głównych przyczyn rozwoju chorób metabolicznych. Poza działaniem przeciwutleniającym warto wiedzieć, że awenantramidy mogą poszczycić się również właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwmiażdżycowymi, do czego jeszcze nawiążę. Jeśli już wiedzą Państwo, co dobrego znajduje się w płatkach owsianych, to wyjaśnię teraz, jakich realnych korzyści zdrowotnych możemy oczekiwać dzięki ich regularnemu spożywaniu i z jakimi innymi produktami je połączyć, aby wzmocnić efekt prozdrowotny. Jak pokazują liczne prace naukowe, płatki owsiane pomagają utrzymać prawidłową glikemię, czyli właściwy poziom cukru we krwi. Analiza 16 badań naukowych pokazała, że regularne spożywanie produktów na bazie owsa skutkuje redukcją stężenia glukozy we krwi średnio o 7 mg na decylitr, przy czym u niektórych osób może to być nawet 11 mg, co należy uznać za dobry wynik. Mało tego, badanie z 2019 roku dowiodło, że płatki owsiane są na tyle skuteczne w omawianym zakresie, że ich włączenie do diety pozwoliło na zmniejszenie wymaganej dawki insuliny u pacjentów z cukrzycą. U uczestników doświadczenia odnotowano też spadek poziomu hemoglobiny glikowanej, czyli ważnego parametru stosowanego do oceny wyrównania cukrzycy, co oznacza, że płatki owsiane w sposób długoterminowy poprawiają zdrowie metaboliczne poprzez redukcję poziomu cukru we krwi. Od razu ustosunkuję się do komentarzy, które mogą się tu pojawić. A mianowicie ktoś może powiedzieć, że jakim cudem owsianka pomaga, skoro po jej spożyciu poziom cukru wzrasta. Otóż przede wszystkim wzrost stężenia glukozy we krwi jest czymś normalnym po spożyciu różnych produktów. Jest to normalna reakcja fizjologiczna organizmu i z automatu nie oznacza ona, że z naszym zdrowiem dzieje się coś złego. Znaczenie ma przede wszystkim to, na ile wzrasta poziom cukru i jak gwałtownie się to odbywa. Dodatkowo znaczenie ma również to, w jakiej postaci spożywamy owsiankę. Jeśli dodamy do niej dużo słodkiego mleka, suszonych owoców i banana, to w takim przypadku rzeczywiście cukier znacząco skoczy do góry. Jednak płatki owsiane same w sobie nie są tu winne. One, jak powiedziałem, w perspektywie długoterminowej pozwalają uregulować stężenie glukozy. Pozostając jeszcze przy gospodarce węglowodanowej, ale przechodząc do drugiego punktu, chciałbym dodać, że płatki owsiane mogą nas również ustrzec przed samą cukrzycą. Obszerna publikacja z 2021 roku dowiodła, że osoby, które często sięgają po płatki owsiane, mają niższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 średnio o 14%. To tylko potwierdza, że są one sprzymierzeńcem w walce z podwyższonym cukrem, a nie wrogiem. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Płatki owsiane są też wsparciem dla układu krążenia. A to dlatego, że przywracają one równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL. Dodatkowo obniżają one stężenie lipoprotein o bardzo małej gęstości, w skrócie zapisywanych jako VLDL. Bez zagłębiania się w szczegóły oznacza to, że płatki owsiane wykazują właściwości przeciwmiażdżycowe. I jeśli wykonali sobie Państwo badania krwi i wyszło, że mają wysoki LDL i obniżony HDL, to warto włączyć do diety omawiane produkty. Jak się okazuje, płatki owsiane dokładają swoją cegiełkę do poprawy zdrowia układu krążenia, również za sprawą swoich właściwości hipotensyjnych.
Mam tu na myśli to, że ich spożywanie pozwala zredukować skurczowe ciśnienie tętnicze średnio o 3 mm supartęci. Dlatego też jeśli mają Państwo za wysokie ciśnienie krwi, to także i w tym przypadku można rozważyć sięgnięcie po płatki owsiane. To, o czym powiedziałem, przekłada się na dodatkowe korzyści. A mianowicie badacze zauważyli, że osoby regularnie spożywające płatki owsiane mają o 19% niższe ryzyko choroby wieńcowej i o 21% niższe ryzyko pojawienia się udarów mózgu. Czyli płatki owsiane nie tylko wspomagają leczenie chorób układu krążenia, ale również działają prewencyjnie. Płatki owsiane to również produkt o korzystnym wpływie na jelita. W literaturze znajdziemy informację, że błonnik znajdujący się we wspomnianych płatkach pomaga utrzymać odpowiednią integralność błony śluzowej jelit. Dodatkowo ma on działanie prebiotyczne, czyli dzięki spożyciu płatków owsianych dochodzi w jelitach do korzystnego wzrostu liczebności dobroczynnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus. A jak już mówiłem, zadbanie o mikrobiotę jelit jest kluczowe dla zachowania zdrowia. Do tego płatki owsiane zapobiegają zaparciom i łagodzą ich przebieg, jeśli te już się pojawią. Tak jak już powiedziałem, awenantramidy obecne w płatkach owsianych wykazują działanie przeciwzapalne. I obszerna praca naukowa z 2021 roku dowiodła, że spożywanie płatków owsianych rzeczywiście łagodzi stany zapalne poprzez redukcję stężenia białka C reaktywnego, czyli CRP i interleukiny 6. Jest to ważne, bo przewlekły ogólnoustrojowy stan zapalny jest jedną z kluczowych przyczyn rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Stąd poprzez wspomniane działanie płatki owsiane dokładają dodatkową cegiełkę do ochrony zdrowia. Jeśli zdecydują się Państwo na płatki owsiane, to przede wszystkim najlepiej sięgnąć po płatki owsiane zwykłe, gdyż cechują się one najwyższą wartością odżywczą. Drugie w kolejności są płatki górskie, zaś zupełnie odradzam wybór płatków błyskawicznych. Płatki owsiane najlepiej spożywać w ilości około 3 do 6 łyżek dziennie. Aby wzmocnić właściwości prozdrowotne płatków owsianych, o których powiedziałem, to warto połączyć je z kilkoma produktami. Szczególnie dobrze komponują się one z orzechami, w tym z orzechami włoskimi i laskowymi oraz z migdałami, które również działają ochronnie na układ krążenia, w tym zmniejszają zachorowalność na udary mózgu i chorobę wieńcową. Do tego sprawdzi się dodatek jogurtu naturalnego, który z kolei podobnie jak płatki owsiane poprawia skład bakterii zamieszkujących jelita, jak również zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy i to o 14%. Do tego zestawu polecam dodać kiwi, które jest dobrym źródłem witaminy C. Wspominam o tej witaminie, bo badacze udowodnili, że działa ona synergistycznie z awenantramidami z płatków owsianych, czyli wzmacnia ich działanie. Mam tu na myśli to, że awenantramidy w połączeniu z witaminą C potęgują swoje właściwości, jak chodzi o zapobieganie utlenianiu cholesterolu LDL, czyli sprawiają one, że cholesterol krążący we krwi nie ulega szkodliwym modyfikacjom, które sprawiają, że staje się on miażdżycorodny. Ze składników, które Państwu podałem, można przygotować odżywczą owsiankę, której przepis pojawił się teraz na ekranie. Mogą Państwo teraz zastopować film i przepisać sobie wszystkie niezbędne informacje. Tak jak wspominałem, mimo że płatki owsiane zawierają węglowodany, to w perspektywie długoterminowej są pomocne dla obniżenia stężenia glukozy we krwi. I w nawiązaniu do tego, jeśli chcieliby poznać Państwo jeszcze inne produkty, które pomagają uregulować poziom cukru we krwi i wspomóc leczenie cukrzycy, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.